Everything in our lives depends on one simple principle. Will we choose to go to the fountain of water, which is God, or will we choose to dig a hole on our own, hoping that somehow that will satisfy our thirst? We're all thirsty. The answer is, where will we find something that will make our thirst go away? And that one thing we believe is Jesus. So we're going to read Jeremiah chapter 2. Jeremiasza, 2 rozdział. And verse 13. 13 werset. So I can read it in English first. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, to hew for themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. 2 rozdział, 13 werset, tak. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. So Jeremiah is writing about 600 BC. Więc Jeremiasz pisze około 600 roku przed Chrystusem. He's writing to Judah, the southern kingdom. Pisze do Judy, do południowego królestwa. And he says a lot of things, but I want us just to focus in on verse 13. I on wspomina wiele rzeczy, ale my się skupimy konkretnie na 13 wersecie. And he explains what is happening in the people of Judah. Ponieważ tam Jeremiasz tłumaczy, co dzieje się z ludźmi w królestwie Judy. And he paints two pictures. I on maluje dwa obrazy. One is of a fountain. Pierwsze to fontanna. Picture you're walking in the mountains and you come across a place. Yep. You come across a place where the water is bubbling out of the earth. A konkretniej to jest źródło, że idziemy gdzieś sobie na przykład jakąś górską doliną i patrzymy, że jest tam jakby źródło, ale takie, które bulgocze, tak? Że ta woda gdzieś wypływa. And it's cold and it's clean. I patrzymy, a woda jest naprawdę chłodna i czysta. Some of you are smiling. You've done this before. O, niektórzy z was się uśmiechają, już widać, że to robiliście. And there's something so wonderful about drinking that water. Bo jest coś niesamowitego w piciu tej wody. That's a fountain. That's a spring. No, to jest fontanna, to jest źródło. The other picture that he paints is of a cistern or of a hole built in the ground to collect water. Ale drugi obraz, który maluje Jeremiasz, to jest cysterna, to jest taka dziura w ziemi, w której gromadzi się wodę. So the idea is that somebody is thirsty, but instead of looking for a fountain, they start digging a hole in the ground. Więc ten obraz, który maluje Jeremiasz, to ktoś, kto jest spragniony, potrzebuje pić i kopie dziurę w ziemi. And the hope is that the rain will fall and it will fill this hole and then they will be able to drink the water. Więc nadzieja jest taka, że później, kiedy spadnie deszcz, to ta woda spłynie i napełni tą cysternę. But when the rain fills the hole, the water becomes dirty. Ale kiedy rzeczywiście ten deszcz spada i zaczyna wypełniać tą cysternę, to woda zaczyna być brudna. And God says it's even actually worse than that because the hole has a leak. It doesn't hold water. I tak w zasadzie to jest nawet gorzej, dlatego że ta cysterna posiada dziurę i ta woda, która tam naleci, to zaraz znika. So here are these two pictures. One is this wonderful fountain that is bubbling up, and one is this hole that all the water is running out and it's dirty. Więc są dwa obrazy. Z jednej strony jest przepyszne źródło, tak, takiej czystej, pięknej wody, a z drugiej strony takiej brudnej, mętnej wody i to jeszcze ucieka. So the question is, which would you rather drink from? No teraz pytanie, z której byś się chciał napić? God says to Judah, I'm the fountain. I Bóg mówi do Judy, ja jestem fontanną. Ja jestem źródłem. I'm the one that refreshes your spirit. I'm the one that is what you need for life. Ja jestem tym, który odświeży twojego ducha. Ja jestem tym, którego ty potrzebujesz w swoim życiu. But you have gone past me and you're digging a hole hoping to collect a little dirty water. Ale ty ominąłeś mnie, nie szukałeś mnie i zacząłeś kopać sobie dziurę w ziemi z nadzieją, że się napijesz z tej brudnej wody. Now, I want you to take a step back and think about why you would want a fountain or
a cistern, a hole. Zróbmy krok wstecz i zastanówmy się, dlaczego w ogóle potrzebne byłoby nam źródło albo cysterna. The answer is very simple. Odpowiedź jest bardzo prosta. You're thirsty. Jesteście spragnieni. And so whether you drink from the fountain or whether you're trying to dig a hole to collect water, you're doing it because you're thirsty. Więc czy kopiesz dziurę, czy szukasz źródła, to robisz to dlatego, że jesteś spragniony, potrzebujesz wody. So this helps me understand a lot spiritually. I to pomaga mi zrozumieć bardzo dużo w świecie duchowym. You see, our spiritual thirst goes all the way back to the Garden of Eden. Nasze duchowe pragnienie tak naprawdę może się cofnąć aż do ogrodu w Edenie. We were created to have perfect fellowship with God. Bo tam zostaliśmy stworzeni po to, żeby mieć idealną relację z Bogiem. To live in a perfect place with perfect relationships. Żyć w doskonałym świecie z doskonałymi relacjami również między nami nawzajem. So we were made to experience love. Więc mieliśmy doświadczać tam miłości, and acceptance, akceptacji, and a sense of worth, takiego świadomości swojej wartości, and joy, albo czucia wartości, and peace, radości, pokoju, satisfaction, satysfakcji, belonging. tego, że przynależymy do czegoś. These are all things that Adam and Eve had in the garden. Te wszystkie rzeczy to są rzeczy, które Adam i Ewa mieli w ogrodzie. But Adam and Eve said, no, we don't want God to tell us what to do. We want to decide. Ale Adam i Ewa powiedzieli nie. Jakby my nie chcemy, żeby Pan Bóg nam mówił, co my mamy robić. My chcemy sami decydować. If you've ever tried to help a small child do something and they look at you and say, I can do it. To tak samo, kiedy na przykład czasem chcemy dziecku coś w czymś pomóc, tak? A dziecko patrzy na nas, nie, ja to zrobię. Now, sometimes you know there's no way they can do it. I czasem wiemy, że ono nie potrafi, ono tego nie zrobi. And that was the case with Adam and Eve. I to dokładnie stało się z Adamem i Ewą. They lived in this perfect place because it was completely ruled by the laws of God. Żyli w doskonałym miejscu, dlatego że całość była otoczona panowaniem Boga. And they said, no, we want to be in charge. A oni powiedzieli, nie, to my chcemy panować. And so we have this exchange in Romans 1 where instead of worshiping the one who created them, they're worshiping the creation. Więc potem jak czytamy sobie list do Rzymian, 1 rozdział, to tam możemy przeczytać, jaką podmiankę zastosowali ludzie, kiedy wymienili prawdziwego Boga na obraz stworzenia. So instead of looking for the perfect fountain, they start digging holes. Czyli zamiast właśnie szukać doskonałego źródła, zaczęli kopać dziury, szukać innego sposobu, żeby przechytrzyć Pana Boga. C.S. Lewis said our problem is not that our desires are too strong. Bardzo znany autor C.S. Lewis powiedział, że problemem nie jest to, że nasze pragnienia są za silne, It's that they're too weak. tylko właśnie to, że są za słabe. We're willing to settle for digging a hole when we could have a fountain. Że wolimy czasem wybrać, albo inaczej, wystarczy nam wykopanie cysterny niż szukanie doskonałego źródła. So we have this choice to make between the perfect fountain, which is God, and digging our own hole, which never holds water. Więc mamy wybór, albo możemy zacząć szukać tej doskonałego źródła, którym jest Bóg, albo zacząć kopać jakąś cysternę. But then there's another twist in the story. Ale tutaj pojawia się następny twist historii. Because now the fountain, because of what happened in the Garden of Eden, is delayed. Ponieważ źródło, ta doskonała woda z powodu tego, co wydarzyło się w Edenie, została oddalona na dalszy plan. So I don't live in paradise anymore. Czyli ja nie mieszkam już w Edenie. And God says, trust me, I am the fountain. A Bóg mówi mi, zaufaj mi, ja jestem fontanną. And I'm thirsty. A ja z kolei jestem spragniony. But I don't always see the fountain. Ale nie zawsze mogę zobaczyć fontannę, nie zawsze widzę to źródło. And when I don't see the fountain, when I don't see perfect things happening in my life, I begin to think, oh, maybe I should dig a hole. I kiedy nie widzę źródła, czyli nie widzę tych wszystkich doskonałych rzeczy, zaczynam sobie myśleć, no to chyba muszę zacząć kopać cysternę. And so almost any sin in your life, you can go back to this principle of am I drinking from the fountain that is God, or am I trying to somehow make my own way, my own source? Więc ta zasada jest do zastosowania w każdym naszym grzechu, tak?
Czy on polega na tym właśnie, że ty szukasz źródła, szukasz tego doskonałego rozwiązania Pana Boga, czy raczej jakby wystarczają ci te półśrodki, którym jest kopanie jakiejś dziury, jakiejś cysterny? Let me give you some examples. Pozwólcie, że podam kilka przykładów. We were created to feel accepted. Zostaliśmy stworzeni po to, żeby czuć się akceptowanymi. So I'm in a crowd of people and they begin to talk about someone who's not there. Więc jesteśmy w tłumie ludzi i ten tłum zaczyna mówić o kimś, kto tutaj nie jest. And I know something about this person that is really interesting. O, ja wiem coś o tej nieobecnej osobie, coś bardzo ciekawego. And I'm thirsty to be accepted. I mi zależy na tym, żeby ludzie mnie akceptowali. And so I think, oh, if I just say this thing about this person, then everyone will say, oh, wow, yeah, we really want to include you in our group. Więc jeżeli ja powiem coś o tej osobie nieobecnej, coś tak ciekawego, to wszyscy powiedzą, o tak, zdecydowanie, jakby to jest ciekawe, co mówisz, zapraszamy do naszej społeczności. I was created to feel a sense of worth. Ja zostałem stworzony do tego, żeby odczuwać jakby, że mam wartość, że moje życie ma wartość. And we all are. And so when we're angry, I my wszyscy tak zostaliśmy stworzeni. Więc kiedy jesteśmy gniewni, sometimes we begin to not feel like we're being worthwhile, like people are respecting us. I gniew dopada nas i czasem myślimy sobie, że ludzie nie szanują nas w taki sposób, jak powinni. Nie dają nam tego, co powinni dawać. And so something inside of us says, I should say something really mean to them and show them that I am an important person. Więc coś w środku, w nas, mówi nam, że powinniśmy odpowiedzieć równą agresją, żeby poczuć, że jednak mamy wartość, żeby nasza wartość nie była zbrukana, tylko żeby oddać. Now, is that coming from the fountain of God, or is that coming from my own digging? No i czy to pochodzi właśnie z źródła, czy pochodzi z cysterny? Takie rozwiązanie. We are created for love. My zostaliśmy stworzeni do miłości. But sometimes instead of waiting for real love, we dig a hole of lust and porn. Ale czasem, zamiast czekać na właściwą miłość, zaczynamy kopać cysternę pornografii i jakiegoś innego zaspokojenia tych żądz. We were created for security. Zostaliśmy stworzeni do bezpieczeństwa, żeby czuć się bezpiecznie. But sometimes we don't feel secure, and so maybe we're tempted to cheat a little bit at work or at school, so we feel secure. Ale czasem nie czujemy się bezpiecznie, więc zaczyna nas kusić, żeby oszukać coś w pracy albo w szkole i żeby poczuć się jednak bezpiecznie, żeby nasza sytuacja była bardziej bezpieczna. Or maybe we're tempted just to worry, so we'll feel secure. Albo czasem kusi nas po prostu, żeby się martwić, bo odczuwamy, że to zmartwienie jakoś nam pomoże. So just about anything you struggle with, you can say, okay, so here is what God says. He's the fountain, He's the source. Więc w zasadzie z każdą rzeczą możemy zrobić to samo. Możemy powiedzieć, to jest rozwiązanie źródła i to jest Bóg i On jest właściwym źródłem rzeczy dobrych. But maybe that's a little scary, so I'm just going to start my own way. Ale może to jest troszkę za bardzo przerażające albo zbyt wydaje nam się ryzykowne, więc zaczynamy szukać swoich rozwiązań. So I want to show you this principle in two stories. Więc chciałbym pokazać wam tą zasadę w dwóch historiach. They both have to do with Moses. Obie są przedstawione na życiu Mojżesza. Exodus chapter 24. Księga Wyjścia, 4 rozdział. 24. 24. The people they have left Egypt after all of the things of the Exodus. Ludzie opuścili Egipt po tym wszystkim, co się wydarzyło w Księdze Wyjścia, tak? To jest ten moment, kiedy oni opuścili Egipt, już są poza Egiptem. Moses has received the 10 commandments from the Lord. Mojżesz otrzymał 10 przykazań od Boga. He comes down and he describes this covenant between the people and God. Schodzi na dół, żeby wytłumaczyć te 10 przykazań i to przymierze zawarte między Bogiem a ludem. And the people are very excited. I ludzie się naprawdę ekscytują. 24:3. Then Moses came and recounted to the people all the words of the Lord and all the ordinances, and all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord has spoken we will do.
Potem Mojżesz wrócił, to jest 3 werset. Potem Mojżesz wrócił i powtórzył ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego prawa. Cały zaś lud potwierdził zgodnie: zastosujemy się do wszystkich słów, które wypowiedział Pan. So they're excited, they really want to walk with God. Więc oni są podekscytowani, naprawdę teraz są gotowi na podróż z Bogiem. And this cloud of the glory of God comes down and rests on the mountaintop. I nagle ten obłok Bożej chwały schodzi z nieba i spoczywa na szczycie góry. And after 6 days, God calls Moses into the cloud to talk to him. I po 6 dniach Bóg wzywa Mojżesza, mówi: przyjdź tam do mnie na to wzgórze, będę z tobą rozmawiał. And everyone is so excited. What will God say? I wszyscy są podekscytowani, co Bóg zrobi teraz, co się wydarzy. And they wait. I czekają. And they wait 10 days. Czekają 10 dni. And 20 days and 30 days. 20, 30. And finally they've waited 40 days. I w zasadzie to już minęło 40 dni, od kiedy czekają. And there's no Moses. A Mojżesza nie widać nigdzie, jeszcze nie zszedł. And they are spiritually thirsty. A oni przecież cały czas są duchowo spragnieni tego, co się wydarzy. They want someone to guide them, to direct them. Oni chcą, żeby ktoś ich poprowadził. They're in the middle of the wilderness. They need someone to help them. Oni są w środku dziczy, potrzebują czyjejś pomocy. Now it's good to want spiritual help. I to jest dobre, że potrzebujemy duchowej pomocy. It's good to be thirsty. To jest dobre pragnienie, to jest dobra rzecz, której chcemy, której potrzebujemy. So now we'll look at Exodus 32 and verse 1. Więc 32, 32 rozdział and the verse? Verse 1. Verse 1. Now when the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people assembled about Aaron and said to him, "Come, make us a god who will go before us. As for this Moses, the man who brought us up from the land of Egypt, we do not know what has become of him." Tymczasem w obozie zauważono, że Mojżesz opóźnia zejście z góry. Ludzie więc przyszli do Aarona i zażądali: wstań i zrób nam jakichś bożków. Niech oni nas prowadzą, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wywiódł nas z ziemi egipskiej. And so you remember they take off all their gold jewelry and they give it to Aaron, and Aaron makes this calf made out of metal. Więc pamiętamy tą historię. Oni zdejmują wszystkie swoje kolczyki, naszyjniki, wszystko, co jest złote i dają to Aaronowi, a Aaron wytapia z tego cielca. So they have this same choice. Więc mają ten sam wybór. God says, wait for Moses. Bóg mówi: czekaj na Mojżesza. They want spiritual direction. Ale oni potrzebują duchowego prowadzenia. They can wait for Moses. I mogą czekać na Mojżesza. Or they can begin to try to make something happen. Albo mogą zacząć starać się coś zrobić, żeby coś jednak się rozwiązało, coś jakoś ich pragnienie zostało zaspokojone. And so they make this statue of this calf and say, okay, this is God. Więc robią sobie bożka z cielca i mówią: tak, to jest teraz nasz Bóg. You remember Jeremiah said that, or God said in Jeremiah that the hole that they dig doesn't hold water. Więc pamiętamy, że w Jeremiaszu było powiedziane: ta dziura, którą wykopiecie, ona nie trzyma wody. I don't think they really looked at this statue and said, okay, this is really the God that's going to take us out of the wilderness. No, oni chyba, ciężko jest mi sobie wyobrazić, że oni spojrzeli na tego cielca i pomyśleli sobie: tak, ten cielec to nasz Bóg, który nas wyprowadzi z tego pustkowia. But they were thirsty and they wanted something. Ale oni byli spragnieni i czegoś potrzebowali. So even though it didn't make sense, they were willing to make this calf. I mimo, że to nie miało sensu, oni jednak to zrobili. They were digging a hole, hoping that they would fulfill their thirst. Kopali dziurę, mając nadzieję, że wypełnią swoje pragnienie. This is why people turn to alcohol. I to jest też na przykład powód, dla którego ludzie zwracają się do alkoholu. And drugs. Do narkotyków. And video games. Do gier, nawet wideo. And YouTube. Czasem do YouTube'a. And TV. Czasem do telewizji. And food in too many quantities. Czasem do jedzenia. Or sleep in too much quantity. Czasem do spania w zbyt dużej ilości.
And we know these things aren't the real thing. We know they're really not what we're looking for. I my doskonale zdajemy sobie sprawę, że to nie są prawdziwe rzeczy, że te rzeczy nie zaspokoją nas. But we're trying to fulfill our thirst. Ale mamy pragnienie i staramy się jej chociaż jakoś zaspokoić. And so Israel makes this calf and begins to worship it. I to zrobił Izrael. Zbudował cielca i stara się oddawać mu chwałę. So instead of choosing God, the fountain of living water, they chose a hole that they dug by themselves. Zamiast wybrać Boga, źródła wody żywej, zaczynają kopać dziurę w ziemi. One more example. Drugi przykład. Hebrews chapter 11. Hebrajczyków, 11 rozdział. And we will read 24 to 26. By faith Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. So 24 to 26. Hebrajczyków, 11 rozdział, 24 werset do 26. Dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kierował wzrok na zapłatę. Okay, so here is Moses. I mamy Mojżesza. And Moses is created for this close relationship with God. I Mojżesz jest stworzony do tej bliskiej relacji z Bogiem. Just like we are. Dokładnie tak jak my. In fact, it's even specified because it says in Exodus 33 that God spoke with Moses face to face like a friend speaks to his friend. I nawet ten jego rodzaj relacji z Bogiem został określony, ponieważ jest wspomniane w Biblii o tym, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. So Moses is created to have this relationship with God. Więc Mojżesz jest stworzony do posiadania tej relacji z Bogiem. But what does he see? Ale co on robi? He sees difficulty. No widzi trudności w swoim życiu. He sees that the people of Israel are slaves. Widzi, że Izrael jest zniewolony, jego lud jest zniewolony. The writer to Hebrews uses words like cierpienie and hańbę. Dokładnie. List do Hebrajczyków, czy tam autor lista do Hebrajczyków wspomina o takich słowach jak cierpienie i hańba. And sometimes even Moses kind of seems like he's a little lost, like he doesn't know what to do. I czasem nawet sam Mojżesz wydaje się zgubiony, jakby nie do końca wiedział, co ma robić. He ends up killing the Egyptian. Więc zabija Egipcjanina. It seems like he makes mistakes. He doesn't really know what he's supposed to do. Popełnił błąd, tak? Do końca nie wiedział, co ma zrobić. Zabił tego Egipcjanina, który męczył tam Izraelitę. And he has this same choice that we've been talking about. I on ma dokładnie ten sam wybór stoi przed nim. Will he drink from the well of living water, the fountain that is God? Czy będzie pił ze źródła wody żywej, którym jest Bóg? Or will he try to dig a hole and hope that somehow this will make him happy? Będzie kopał i miał nadzieję, że jakoś ta dziura zaspokoi jego pragnienia. Now, so let's look at his choice. I zobaczmy, jakiego wyboru podjął. We'll start with the hole that he's digging. Zobaczmy, jaki wybór przed nim stoi. Zacznijmy od tej studni, którą kopie, albo tej cysterny. It says in verse 24, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. 24 werset mówi, że on nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. So this is a pretty comfortable hole. O, widzicie, to jest bardzo wygodna dziura. On siedzi w bardzo wygodnej dziurze. He's living in the palace while there are tens of thousands of slaves, maybe hundreds of On thousands. żyje w pałacu, w którym są setki albo nawet tysiące niewolników. He is in luxury. On tam tkwi w tym luksusie po prostu. It says in verse 25, it talks about the pleasures of sin. W 25 wersecie jest powiedziane, zamiast zażywać przemijających rozkoszy grzechu, czyli tam są rozkosze grzechu w tym pałacu. In 26, it talks about the treasures of Egypt.
W 26 są wspomniane bogactwa, że uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwa niż skarby Egiptu, czyli tam jest pośród bogactwa. Te bogactwa były dla niego dostępne na wyciągnięcie ręki. So this is a comfortable hole. He could dig this hole and it looks really tempting. Więc to jest doskonała dziura. Po prostu wygląda naprawdę kusząco. Tylko nic poszerzać jej granice, kopać tam więcej, się rozgościć w niej. And he's going to be really comfortable for about 80 years. I to jest właśnie wielka... I przez wiele lat to tak naprawdę sprawiało mu przyjemność, tak? Że on tkwił w tym, czerpiąc z tego korzyści. And then he's going to die. A potem umrze. I co? And then what? His hole can't help him. I co się wydarzy? Czy ta dziura mu pomoże, kiedy on już umrze? So let's look at the other side of the equation. Teraz zobaczmy na drugą stronę. Remember, Jeremiah said you've chosen to dig the hole, but you've gone past, you've ignored the fountain of living water. Jeremiasz mówi właśnie, wybraliście kopać dziurę, ale pominęliście źródło, tak? Ominęliście coś, co było przed wami. Verse 26. 26 werset. Considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Uznał on hańbę Chrystusową, tutaj jest powiedziane. Ken przeczytał approach, czy jego postawę, jego podejście, tak? Chrystusa. 26. Yeah. Yeah, so Moses says, considering the reproach of Christ greater riches than the Reproach? treasures. Reproach? Yeah, Ktoś wie, co to znaczy? Hanba. Hanba. Hańba, tak? Yeah. Uznał on hańbę Chrystusową. Yeah. So he looks at the mistreatment that the Israelites are enduring. Więc on patrzy na tą hańbę, której doznają Izraelici, to niewłaściwe traktowanie ich. And then he looks at the fountain. A potem patrzy na źródło. And he says, I'd rather have the fountain even if it comes with the mistreatment. I mówi, ja w zasadzie to wolę to źródło, nawet jeżeli idzie w zestawie z tym niewłaściwym traktowaniem. That is, he's not saying I'm just going to be thirsty. Więc on nie mówi w swoich myślach, a pal licho moje pragnienia, będę pragnąć, nigdy nie zaspokoję mojego pragnienia. He's saying I don't want to drink dirty water. On tak naprawdę mówi, że nie chce pić tej brudnej wody, w której jestem. I will wait for the fountain. Ja poczekam na źródło. In fact, it says at the end of verse 26, he was looking to the reward. Więc pod koniec 26 wersetu jest powiedziane, że kierował wzrok na zapłatę. That is, I know there's a fountain out there and I'm waiting. I don't want to drink dirty water. Ja wiem, że tam jest źródło, tam jest coś pysznego, tak? A ja nie chcę pić tej brudnej wody. So here is something that I've been encouraging myself with. Więc to jest coś, albo teraz powiem wam coś, czymś sam siebie zachęcam. I need to look further. Ja odkryłem, że muszę patrzeć dalej. Moses couldn't see that everything was going to work out. He could only see problems. No, Mojżesz w pewien sposób był Moses, że Mojżesz w pewien sposób był krótkowzroczny. Widział problem, a ciężko było zobaczyć ponad ten problem. Yeah, and yet he said, I want the real thing. I don't want to dig a hole that's comfortable. A jednak mimo to powiedział, ja będę celował w to źródło. Nie obchodzi mnie już ta dziura. He was looking further. On patrzył dalej. He was looking past this moment. Więc udało mu się jednak spojrzeć ponad ten moment, w którym był. That is the gospel. I to jest Ewangelia. The gospel is that God created us to have this perfect communion with Him. W Ewangelii o to chodzi, że Pan Bóg stworzył nas do tej idealnej, spełniającej nasze potrzeby relacji. But because mankind and we have chosen to say no, I want to be in charge. Ale ponieważ my ludzie stwierdziliśmy nie, my chcemy mieć panowanie nad swoim życiem. We sometimes can't see the fountain. Czasem z tego właśnie powodu zasłania się przed nami oczyma prawdziwe źródło, coś, co naprawdę może zaspokoić nasze pragnienia. We're thirsty. Jesteśmy spragnieni. And so we're tempted
to just dig a hole and hope that somehow that will help. Więc kuszą nas te inne rozwiązania, takie kopanie dziury, że jakoś to może zaspokoi nasze pragnienie. And the gospel says Jesus, because he died on the cross, A Ewangelia mówi o tym, że Jezus, ponieważ On umarł na krzyżu, he offers grace and peace and hope. On ofiarowuje nam pokój, łaskę właśnie w Jego ofierze. He is the fountain. On jest źródłem. And to be a Christian means I'm looking past the sin of today and I'm looking to the fountain. I want the fountain. I być chrześcijaninem oznacza spojrzeć ponad ten grzech, w którym jestem dzisiaj i patrzeć w kierunku tego doskonałego źródła. It doesn't matter how many times I've sinned. I nie ma znaczenia, ile razy zgrzeszyłem. Digging another hole won't help. Kopanie następnej dziury w niczym Tobie nie pomoże. I'm spiritually thirsty and I'm looking for the fountain. Jesteśmy duchowo spragnieni i powinniśmy szukać źródła. And the fountain is Jesus. A źródłem jest Jezus. Now verse 24 begins, by faith Moses. I 24 werset zaczyna się, dzięki wierze Mojżesz. Moses couldn't see everything that God was going to do in his life. Mojżesz nie mógł zobaczyć wszystkiego, co Bóg dokona w jego życiu. But he believed that God was there and that God was working. Ale wierzył, że Bóg jest z nim i że Bóg działa. And so he chose to be aligned with the people of God even though they were mistreated. Więc wybrał współdzielić los z Izraelem mimo tego, że był traktowany strasznie. Because he was looking forward to the fountain. Ponieważ patrzył na to źródło. And so it says he did this by faith. I Biblia mówi o tym, że zrobił to przez wiarę. I can't always see the fountain. Ja nie zawsze mogę zobaczyć źródło. I can't always see how it's going to work out. Ja nie zawsze mogę zobaczyć, jak to wszystko się rozwiąże, jak zostanę zaspokojony. I don't always feel like my thirst is gone. Ja nie zawsze mogę zobaczyć to, jak moje pragnienie znika. I don't always see victory in my life. Ja nie zawsze widzę zwycięstwo w moim życiu. But even if I've sinned 1000 times, Ale nawet jeżeli zgrzeszę 1000 razy, I put down my shovel and I say, I want the fountain. nawet jeżeli zgrzeszę 1000 razy, ja odkładam swoją łopatę i mówię, nie, ja teraz idę za źródłem. This is one of the things we do when we have the Lord's Supper. I to jest jedna z tych rzeczy, które robimy symbolicznie podczas wieczerzy. It's one of the things I do. To jest jedna z tych rzeczy, które na przykład Ken osobiście też robi. I say, God, you see all the holes that I've tried to dig. Mówi do Boga, Boże, Ty widzisz wszystkie te dziury, które próbowałem wykopać. They haven't satisfied my thirst. Żadna z nich nie zaspokoiła mojego pragnienia. And they won't satisfy my thirst. I one nigdy tego nie zrobią. I need the fountain. I need living water. Ja potrzebuję Ciebie, potrzebuję źródła. And I know that is only in Jesus Christ who died for me. I ja wiem, że to źródło jest tylko w Jezusie Chrystusie, który za mnie umarł. And so when I take the bread and I drink the cup, Więc kiedy ja biorę ten chleb i biorę to wino, I say to God, mówię Bogu, you are the fountain. Ty jesteś źródłem. Jesus, I need you more than I need to dig another hole. Jezu, Ciebie potrzebuję bardziej niż kopać następną dziurę. Let me pray. Gdzieś odchodzi tak, jestem znowu tu. Tęsknię za tym.